Pogoda mnie przywitała deszczowa w Nicei, ale już mogę Wam powiedzieć z samego początku, będąc tutaj zaledwie dosłownie przyjechałem przed chwilą, że jest to kompletnie inny klimat w porównaniu do Marsylii. Pomnik Statuły Wolności to dar rządu francuskiego dla Stanów Zjednoczonych na stulecie uzyskania niepodległości. W Nicei jest jego miniaturka. Popularność Nicei wzrosła dzięki podróżom angielskich arystokratów na południowe wybrzeże Francji w czasach ery wiktoriańskiej. Główna promenada jest nazwana promenadą Anglików. Mimo drobnego przeziębienia, jakie mnie dopadło poprzez przemoczenie się wczoraj i chodzenie w deszczu oraz tego, że światło nie jest inspirująca pogoda, że nie jest inspirująca pogoda obecnie, jak również światło nie jest inspirujące, to jednak miasto troszkę mnie zaciekawiło i przypadło do gustu. I zajrzałem teraz do internetu przeczytać historię. Nicei i tak się dowiedziałem, że miasto ogólnie założone było przez Greków z Marsylii. A nazwa Nicea pochodzi od greckiego Nikea. To było założone jako Nikea, czyli na cześć greckiej bogini Nike. Także Nicea, jakbyście nie wiedzieli, jest pochodną słowa Nike, czyli greckiej bogini. Księstwo Monako jest najmniejszym państwem też po Watykanie na świecie, państwem autonomicznym, jednak przynależącym po części do Francji, pod pewnymi względami oczywiście. Od 1200 roku jest władane przez rodzinę Guillardich, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko. Jest to rodzina, klan z pochodzenia z regionu Genui we Włoszech, chociaż kiedyś to nie były Włochy, bo państwo Włoch jest dość współczesnym tworem. Jakby się ktoś zastanawiał, ponieważ wcześniej, przed II wojną światową, państwo włoskie było podzielone na różne księstwa, republiki i tak dalej. Także Włochy to ogólnie jest, te Włochy, które obecnie są, to jest bardzo współczesny twór. Przyjechałem do Monako z Nicei. Poświęcę tutaj może kilka godzin na zwiedzanie. Myślę, że warto odwiedzić Monako z samego względu tej takiej, jakby nie było, enklawy autonomicznej, która jakoś się odróżnia od większości państw i w Europie, i na świecie. Ludzie mówią, że jest tutaj przepych luksusów i tak dalej. Z pewnością jest, no ale w każdym mieście
europejskim w każdej stolicy jest jakiś tam przepych luksusów. Także nie jest to nic nowego w sumie. Łodzie są bardzo imponujące. Myślę, że dla miłośników łódek tak zwanych, czy jachtów, to Monako trzeba odwiedzić, żeby przynajmniej sobie popatrzeć na niektóre dzieła stoczni z różnych rejonów świata. Ja za dużo czasu w Monako nie spędzę. Poświęcę na to może ze 2,5 do 3 godzin, może ze 4 godziny. Dzisiaj po raz pierwszy od w sumie 4 dni jest pogoda, nie dość, że nie pada, to jest troszkę słonecznie. Jest to jeden z plusów, bo przez ostatnie 4 dni, przez 4 dni, które poświęciłem na przyjazd do Nicei i do Monako, to 3 dni padał deszcz. Dziś też w hostelu był mały dramat. Holender, z którym wczoraj siedziałem, rozmawiałem, dzisiaj zrobił aferę, że sprzątaczka go okradła, że ukradła dla niego tam z kieszeni 180 euro czy coś w tym rodzaju. Zrobił aferę, zaczął ich tam wyzywać od złodziei i od takich jeszcze innych. No i nie wiem, czy to właściciel, czy to współwłaściciel. Chyba się zdenerwował i wziął go, wyrzucił, za fraki złapał i wyrzucił z hostelu. No trochę nieładnie, nie? Bo nie powinien poczekać na policję, bo ten już na policję zaczął dzwonić, żeby przyjeżdżali, bo został okradziony. Czyli nie wiem, zajdę, wrócę do hostelu, zapytam się, jaki był finał całej akcji. Nie wiem, czy zgubił, czy faktycznie go okradli, czy może zgubił, bo to różnie bywa. Holender trochę taki mało rozgarnięty był, szczerze powiedziawszy, także prawdopodobieństwo jest, że albo zgubił, albo po prostu schował te pieniądze do innej kieszeni. Ale afera gruba była, szczerze powiedziawszy. Ja wyruszyłem do Monako wcześniej, myślę, że się nie będę tam zatrzymywał zbytnio, wdawał w rozmowy, bo zaraz i mnie będą, kurde, przeszukiwać czy coś. Chociaż on mówił, że widział, że tam w pokoju akurat nikogo nie było oprócz tej sprzątaczki. Czyli jak wychodził, to ona tylko była, a jak wrócił, to już nie było pieniędzy jego, tak tłumaczył. Życie, nie? Także pamiętajcie, jak będziecie gdzieś podróżować, to zawsze pilnujcie swoich rzeczy. Nie ufajcie zbytnio ludziom i tyle, no trzeba się pilnować. Ja sądzę po prostu, że tego właściciela trochę poniosło, że tamten go zaczął wyzywać od złodziei i tak dalej. I wyrzucił chama. Ale pewnie ten Holender zadzwonił po policję, przyjadą z policją i będzie, że jeszcze go napastował, tak? Czyli assault po angielsku. I jak przez 10 lat korzystałem z usług booking.com, co zawsze polecam ludziom, bo jest tam naprawdę duży zbiór lokalizacji, w których się można zatrzymać i na pewno więcej niż jeżeli byście mieli szukać to pojedynczo, czyli tam po mapach przykładowo. Ale na tym wyjeździe do południa Francji zaoszczędziłem prawie 57 euro na rezerwacji, bo tyle dodatkowo przeliczał Booking za usługę rezerwacji. Nigdy nie sądziłem, że to jest aż tak wiele. Myślałem kiedyś, że jest to dodatkowy przykładowo 1%, czy tam nie wiem 2% z rezerwacji, a w tym wypadku to było prawie jedna noc dodatkowo jako opłata dla Bookingu. I musiałem zarezerwować wszystko
bezpośrednio w hotelach, w hostelach. Czy dla Was to polecam? Moich vlogów dużo osób nie ogląda, także booking na pewno nie będzie stratny. Ale ci, co oglądają, no to myślę, że sprawdzajcie ceny też bezpośrednio w hotelach czy w hostelach, jeżeli jest taka możliwość, bo bardzo prawdopodobne, że zaoszczędzicie jakąś sporą kwotę pieniędzy, nie? Bo może przy rezerwacji Hiltona czy jakiegoś tam, nie wiem, Sheratona za 500 euro dziennie, 50 euro na tygodniowym wyjeździe, to nie jest dużo. Dla mnie, dla osoby, która jest podróżnikiem budżetowym, 50 euro to jest naprawdę duża różnica, no co tu będę ukrywał. Także tak to wygląda. Hotel bardzo przyjemny, możliwe, że nie 5-gwiazdkowy czy 4-gwiazdkowy, ale widać, że właściciele dbają o to. Kuchnia jest do dyspozycji, jest w miarę czysto, łazienki czyste, pokój taki do tego koedukacyjny tak zwany jest, PlayStation, także nie ma krzywdy. Jak widzicie, to jest kamienica, jak większość kamienic tutaj w Nicei. Nic, zbieram się do zwiedzania Nicei. Pozdrawiam. No i przepraszam za chałupniczość, że nagrywam telefonem, ale czasami się nie chce aparatu po prostu skompletować. Aerodrome Terminal 2 Terminus. 机场2号航站楼 Next stop, Airport Terminal 2, end of the line. Terminus, tous les passagers descendent. À bientôt sur le réseau Ligne d'Azur.